Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego webinaru Table Talk, czyli o makijażu przy stole. Dzisiejszym naszym gościem jest Anne Marie Rubino, która jest głównym menadżerem marki Perma Blend, ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam tylko powiedzieć, że głównym dystrybutorem Perma Blendu w całej Europie jest Quadron i w sklepie online znajdziecie nie tylko pigmenty Perma Blend, ale również całe akcesoria do makijażu permanentnego, ale również do tatuażu. Zaczniemy. Hello, Anne. Hello. Hello. Hello, guys. Okay. Can you tell us something about how it started with Perma Blend? Sure. So my daughter's just going to help me share the screen here. Can you say something about how it started with Perma Blend? Yes. So I don't know if a lot of you know that my father was an old-time tattoo artist. And so when we were growing up, well, when he started in New York City tattooing, and it was not a lot of shops then, and it was very tough business. But when we were growing up in the 70s, he had a shop that he started in Selden, New York. And that's sort of where we all grew up, sitting in this little shop while my father tattooed, and my mom was the receptionist, and it was called Tattoo Lou's. And it was in New York, and it was one of the only shops on Long Island until later on, when my brother opened 7 other shops. And so it became the tattoo shop on Long Island where everybody went. It was known as Tattoo Lou's. Everybody knew it. And it's where my brother started. This is my dad. And it was where my brother got trained and started tattooing. In our family, there's my brother Lou, my sister Deanna, and myself, and so we grew up in the tattoo business. Those of you that know Lou know that he is very energetic, and it was when he got involved in the business that everything started to change. And so, oh, I'm sorry, I'm not giving you the time. Tak, niewiele osób wie, że mój ojciec sam był tatuatorem, otworzył swój własny salon w Nowym Jorku na Long Island. Później mój brat Lou również otworzył swój własny salon tatuażu, gdzie szkolił się pod okiem naszego ojca. No i tak zaczęło się jakby moje zainteresowanie tatuażem. I to był pierwszy salon tatuaży, tak, który był. W związku z czym wiemy, że cała rodzina ma mocne korzenie w całej branży tatuatorskiej. Byli w zasadzie pionierami. No i co? Dalej. Okay. Do you want to go back and start again? We can go back and start again, and I can just stop at every picture. No, it's okay. 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 So my dad and my brother started a company called Mom's Inc. and a supply company in the 90s. And my brother sold that company, and he wanted to create another company, and that is when World Famous was created. But in the meantime, we had opened a Medi Spa on Long Island, and that's where my sister-in-law Jackie and I learned to do permanent makeup. Okay, I'll stop there. Tak, mój brat razem z ojcem założyli pierwszą firmę, która produkowała tusze do tatuażu. Później założyli następną firmę. I w międzyczasie również ja z moją siostrą nauczyliśmy się w innym studiu makijażu permanentnego. And so when we were doing our permanent makeup, we were realizing that the colors that we were using that were out in the industry, we weren't getting the results that we wanted. Kolory, które używałyśmy do makijażu permanentnego, po prostu się nie sprawdzały. To, co było dostępne na rynku. Nie dostawałyśmy takich rezultatów, jakie chciałyśmy dostać. And so my brother, I would come back from a class of a master teacher, and they would be teaching about color correction.
Wracałam ze szkolenia, na których uczono nas, jak używać korektorów. And my brother didn't understand why we had to correct our work. I mój brat zupełnie nie rozumie, dlaczego musimy poprawiać naszą pracę. He said something had to be made better for the ink that we were using for permanent makeup that wasn't going to change color. I musi być po prostu to coś lepszego. Te tusze, które używamy, muszą zachowywać swój kolor. So this is Lou and his wife Jackie, who started the world famous brand, and so he decided that he was going to start to research for permanent makeup how we were going to make this ink, and we named it Perma Blend. Luz z żoną założyli firmę World Famous, ale później również zaczęli interesować się makijażem permanentnym, no i tak doszło do powstania marki Perma Blend. And from World Famous, as everybody knows, is the parent company of Perma Blend and also of Kurosumi Ink. I firma World Famous jest macierzystą firmą, również jest w posiadaniu firmy Kurosumi. And we also house a supply company where we sell everything that has anything to do with the tattoo industry. Posiadamy również sklep Ultimate Tattoo Supply. And one of the things that my brother believes very strongly in is what it says up here, family forged, industry influenced. Mój brat bardzo mocno wierzy w to, nasz slogan, że jest to firma rodzinna. And so we are a family, and my brother believes very much in this industry. He loves the tattoo industry, and he says industry influenced because he listens to what the artists are needing. I mój brat uwielbia po prostu tę branżę. I wsłuchuje się w potrzeby W potrzeby klientów. So in a matter of 6 years, Perma Blend has become one of the largest international manufacturers of tattoo ink in the world, and we have distributors all over the world. Tak, czyli w przeciągu 6 lat staliśmy się jednym z największych międzynarodowych wytwórców tuszu do tatuażu na świecie, z dystrybutorami praktycznie we wszystkich krajach. And before I get into the creation of the Perma Blend, I wanted to just say that when my brother met, when my brother met Radek, it was a relationship that they wanted to build because they both believed in each other's products. Kiedy mój brat spotkał Radka, no to był zachwycony pomysłem, że mogą stworzyć coś razem, widział jego zaangażowanie i postanowili stworzyć coś wspólnie. Z tym, że ja tutaj powiem, nie wszyscy wiedzą, że Radek jest właścicielem firmy Quadron. Jakby to, że Ilu i tak samo jak Radek wierzyli jakby w swoje produkty, to zaowocowało przyjaźnią i współpracą. So Radek knew that we made the best tattoo ink, and Lou knew that he made the best needles. Radek wiedział, że Lou tworzy najlepsze tusze, a Lou, że Radek tworzy najlepsze igły. Okay, so what makes Perma Blend Perma Blend? When we're making ink for Perma Blend, we look at these qualities. We look at the pigment quality that we're buying. We look at particle morphology, particle size, density, and load. Tak, przy tworzeniu pigmentów Perma Blend zwracamy uwagę na takie właściwości jak jakość pigmentu, morfologię cząsteczek, ich rozmiar, gęstość oraz obciążenie. So let's look at what that means. So pigment type,
we only buy the best and the highest quality that is on the market. Typ pigmentu, no to stosujemy wyłącznie najlepsze pigmenty dostępne na rynku. Pigment particle morphology is just relating to the amount of the ingredients that have to be put together in order for the formulation to sit and mix well together. Morfologia cząsteczek pigmentu odpowiada za właściwe proporcje wszystkich składników, co pozwala na poprawne łączenie się kolorów. Particle size, we can mill the particles to specific sizes depending on what size we're looking to mill it. Rozmiar cząsteczek, no to tutaj jest związane z chemicznym mieleniem pigmentów. And then density, how much pigment do we, how much does the pigment weigh? So for instance, titanium dioxide is very heavy. And if it's just with one other color, that a yellow 14 might be very light, you would see the titanium fall to the bottom. Gęstość pigmentu, no to jaki jest ciężar pigmentu? Tlenek tytanu jest cięższy, tak, dlatego często widzicie go na dnie butelki. And then the last thing we look at is pigment load. How much of the pigment can we put into a solution to keep it, make it liquid? We want to use the highest amount of pigment that we can get in that color with the least amount of ingredients. So we want to keep it very clean and a lot of pigment. I obciążenie pigmentu, czyli jak dużo tego suchego proszku może być dodane do roztworu, żeby nadal pozostawał płynny. So if we're looking at pigments, the quality is very, very important. There's a lot of different pigments on the market, and the quality can vary very much, from very poor quality to very good quality. Pigmenty, wiadomo, są różnej jakości, od bardzo słabej do najwyższej, i my oczywiście stosujemy te pigmenty najwyższej jakości. And all of these that we just spoke about play a role in the absorption and the reflection of light and how color is revealed. Wszystko to, o czym wcześniej mówiliśmy, odgrywa rolę przy absorpcji i odbiciu światła, no co powoduje, że widzimy kolor. So because we are a dispersion and there's a poor dispersion and then there's a very good dispersion. So because we have such great chemists and formulators, our dispersion, the way that the colors and the solutions sit together makes for it to show the light properly and the color more vibrant and better. Nasi chemicy pracują w takich warunkach rozproszenia światła, że jest on idealnie widoczny, jak to światło się rozprasza i jakie są te kolory. We often talk about pigment, ink, and colorant, and it really is all the same thing. Często mówi się o trzech pojęciach: pigment, tusz oraz barwnik, a tak naprawdę sprowadza się do jednego. So in the PMU industry, they like to use the word pigment. W makijażu permanentnym najczęściej stosuje się słowo pigment. In the tattoo industry, they like to use the word ink. W tatuażu tusz. But they're all colorants and do the same thing, basically. No, wszystkie są barwnikami, robią to samo. So a pigment is just an intensely colored compound and it reflects light. It doesn't dissolve into the vehicle it's put in, so we have to put it in liquid to make it be able to be tattooed in the skin. Pigment jest to wysoce zabarwiony związek, który odbija światło i sam sobie nie rozpuszcza się w pojemniku, do którego jest złożony, i dopiero jeżeli chcemy uzyskać płynną formę, no to musimy dodać pozostałe składniki. When we have our pigments, we put them into a solution
and then we mill it, right? Our milling machine takes the color and everything that we put in there, and it blends it, almost like a big blender. Czyli do proszku z pigmentem dodajemy roztworu, który sprawia, że staje się płynny, a następnie przechodzi proces mielenia chemicznego. Okay, so inorganics and organics. Some of our colors are just organic, some are inorganic. A lot of them are just blends. Pigmenty mogą być organiczne lub nieorganiczne. W naszych farbach doszliśmy do idealnej mieszanki, także nasze kolory są albo organiczne, albo nieorganiczne, albo są mieszanką obu. Okay, so I'm going to show you some colors, but these are the inorganics that we use in Perma Blend. We use a red 101. It's iron oxide red, and it's sort of dull and not transparent at all. Jednym z nieorganicznych jest tlenek żelaza red 101, który jest sam sobie dość i taki transparentny. And then we use a yellow iron oxide, and it's another dull yellow. Również tlenek żelaza Yellow 42, również taki transparentny. Right. And then we use titanium dioxide. Używamy również do tlenku tytanu. And then we also have added, which I don't have on this chart, but we've added a black iron oxide as well. Dodaliśmy również czarny tlenek żelaza. So this is the black iron oxide. It has a light fastness of 8, and that's the CI number for it. I czarny tlenek żelaza ma odporność na światło stopniu 8. So a lot of people get confused by organic in chemistry. When we're talking about organics in chemistry, we're really just talking about anything with a carbon molecule. So it doesn't mean that it is natural, comes from the earth anymore, right? So it's still synthetic and created in a lab. Czyli w nauce i chemii wszystko, co organiczne, posiada cząsteczki węgla i nie oznacza to, że te składniki są pozyskiwane z ziemi jak kiedyś, tylko są tworzone w laboratorium, więc są syntetyczne. So the organics are the ones that are created in the lab, and they're very bright colors, and we're going to go through those colors. But the inorganics were the ones that historically came from the earth. Czyli nieorganiczne historycznie pochodzą z ziemi, a organiczne są obecnie tworzone w laboratoriach i są bardzo jasne. So when we talk about organics, it has the carbon atom. They're bright and stable. They're synthetic, and they're lab created. We just spoke about that. And these are the organics that we use. No to jest lista pigmentów organicznych, jakie używamy. Okay. And we're not using red 210 anymore, and we're phasing out red 210, and we're phasing out yellow 65, and that's because of regulation changes. Czyli nie używamy już pigmentów red 210 oraz yellow 65 z powodu regulacji. And so we will always be changing the line because regulations will always be changing. Tak, czyli razem ze zmianami przepisów zawsze będziemy musieli dostosowywać nasze tusze. It's what allows Perma Blend to be sold all over the world, is that we don't mind when there's a change, we just change. To pozwala na dalszą sprzedaż pigmentów na całym świecie. So yellow 65 is out, getting out, and so is red 210. We've added yellow 97. Czyli za te pigmenty, które odpadły, red 210 oraz yellow 65, dodaliśmy inne.
And that's our newest yellow. There's the CI number, and it also has a light fastness number of 8. Tak, czyli tym pigmentem jest Yellow 97, to jest najnowszy i jest on odporny na światło tutaj w skali, to jest 8. This is 14, 170, so I'll just go through the colors just so you can see them. Zapytaj, jak ta zmiana wpłynęła na kolory, bo wiemy, że na przykład w Forestie czy w Fuchs zostały zmienione i troszeczkę inaczej wyglądały te kolory w butelce. Czy ma to bezpośredni wpływ? So can you tell us, like after you change those pigments, which are not allowed, did it somehow change the colors themselves? Yes, I'm going to show you the slides at the end. Tak, to zobaczymy slajd na sam koniec. Okay, so these are some of the reds that are out there. We do not use red 122, but I just wanted to show you. So look at the first one, red 101. Popatrzmy teraz na pierwszy czerwony, red 101. And then look at, let's say, red 254. I czerwony red 254. So those are two reds. Now, using either one of those is going to make a color very different. Right? Użycie jednego i drugiego spowoduje, że pigmenty będą zupełnie inaczej wyglądały. One is an iron oxide and one is not. Jeden jest tlenkiem żelaza, a drugi nie. So I think it's important for artists to know what they're using, whether they're using organics or inorganics or a blend, just to know and to be able to see visually the color differences. To jest ważne dla artystów, żeby wiedzieli, czy używają pigmentów organicznych, czy nieorganicznych, żeby potrafili zobaczyć różnicę. Same with yellows. So again, we're not using yellow 65. The yellow 97, I'm sorry, my slide's not updated. The yellow 97 is a warmer yellow, but still transparent, not so opaque like the yellow 42. Tak, czy już nie używamy żółtego 65, tylko 97. Jest bardziej nieprzezroczysty. And the yellow 42 is the iron oxide. Żółty Yellow 42 jest tlenkiem żelaza. And the iron oxides are going to be heavier, and you can see it's not so transparent, it's more opaque. Jest bardziej nieprzezroczysty. Jest bardziej kryjący. Okay, and then these are just the ones that we use, and their CI numbers. And it's probably important for people to know CI numbers, I think, but that's just my opinion. So you can see so many different varieties of colors that we can choose from when we're talking about pigment and quality. And so we really look to see what's new, what we haven't used before, maybe we can use, but always the best quality. Tak, czyli zawsze używamy pigmentów najwyższej jakości, patrzymy w przyszłość, co możemy zrobić nowego, jakie pigmenty wykorzystać. So we want to talk about carbon and titanium dioxide. And I know a lot of people have a lot of questions, but carbons can be very different in quality as well. To teraz porozmawiamy o tym, o czym dużo ludzi ma wątpliwości, czyli o zawartości pigmentach węgla oraz dwutlenku tytanu. And you can see if I'm going to make a black eyeliner color, which is the one that you would want to use, right? The one that's the most black. No i karbon może być oczywiście różnej jakości i tutaj zobaczymy, jakie mogą być używane. And when we're talking about titanium, titanium is actually very good for us because it has a resistance. It reflects light out. It doesn't. It gives resistance to the degradation of the color. Ten dwutlenek tytanu jest pomocny pod tym względem, że odbija światło, jest bardzo na niego odporny. So we have to talk about a good blend
and that's what makes permablend so different. It's about the blend. Wszystko rozchodzi się o odpowiednie proporcje i mieszankę tych składników. So the carbon and the titanium are used in most of our colors. Wykorzystujemy tytan oraz karbon w większości naszych kolorów. But the chemist and the formulator have balanced out, they've figured out the proper balance of the formulation. Formulatorzy oraz chemicy opracowali idealne proporcje tych składników. And so what sets permablend apart is the way that our colors fade. Co odróżnia nas od konkurencji, no to w jaki sposób nasze kolory blakną. So because we look at quality and light fastness numbers, and we use the proper amount of carbon and titanium, we get a very even fade over the years. Czyli zwracamy uwagę na jakość, na odpowiednią ilość tytanu i to pozwala na to, że te kolory bardzo równomiernie blakną. So we have about 7 years now of, almost 7 years of research and data using the permablend line. Zebraliśmy bardzo dużo danych podczas 7 lat. And nobody is coming back with green or orange or violet brows. I nikt nie wraca z zielonymi, odbarwanymi drzwiami. I don't know if you, I'll go back to that picture. So on permablend.com, you can go and you can see the drawdowns of the colors and the CI numbers. So the CI number tells you which color it is, and then you can see the actual drawdown online. Na stronie oficjalnej Permablend można znaleźć rozrysowane poszczególne kolory razem z ich numerami identyfikacyjnymi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Perma Blend jest jedną z firm, które do oficjalnej wiadomości podają wszystkie składy i tak jak powiedział Mateusz, one są na stronie Perma Blend. So just want to touch briefly on the ingredients, the carriers and the solvents. So we are using now benzyl alcohol, which is a new preservative for us, but you can see the ingredient list is very simple. Lista składników jest bardzo prosta. Od niedawna zaczęliśmy używać alkoholu benzolowego jako konserwantu. And the shelf life is 3 years unopened. Data przydatności to 3 lata, nieotwarta. And 1 year opened. Po otwarciu rok. So the new ingredient that we're using is the benzyl alcohol. Nowym składnikiem, który używamy, jest alkohol benzylowy. And it's used in preservatives. It's a preservative that's used in cosmetics and drugs, but it protects against any growth of bacteria in the colors. Jest to konserwant, który jest używany w lekach oraz kosmetykach. Zatrzymuje powstawanie i namnażanie się bakterii, grzybów oraz drożdży. And if we didn't use a preservative, we could get mold or other things that grow in it. You have to have a preservative in your ink. Bez konserwantu mogłoby powstawać pleśń. Oraz tak, te pigmenty mogłyby się psuć. And so we chose one that was the safest. Wybraliśmy ten, który jest najbezpieczniejszy. And it's only 1% of our formulation. I występuje tylko w stężeniu 1%. And it will make the color a little bit thicker, but it's just a very little bit. Powoduje, że pigment jest odrobinę gęstszy, ale tylko trochę. If you know my brother, he is all about family, and his passion for the tattoo industry, and this has always been something that he said, passion, family, forever. Tak, to zawsze mój brat powtarzał, no to pasja, rodzina, jakby na zawsze. It's just how he
shows up in the business. He loves this business and he puts his heart and soul and everything into this business. Wkłada jakby całe swoje serce w tą branżę. I don't know if you guys know, but we've become ISO 13485 certified this year. W tym roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 13485. And it just means that we work under medical device facility standards. So everything is, we're accountable on every single level. Działamy w standardach placówki medycznej i na każdym etapie powstawania naszych tuszy spełniamy wszystkie najbardziej rygorystyczne wymogi. And I think what's important for people to know is that we didn't have to do this. Nie musieliśmy wcale tego robić. It was no regulatory agency is requesting this right now, but we chose to do it to keep ourselves accountable. Nie jest to obecnie wymagane przez organizacje kontrolujące, natomiast my chcieliśmy wyprzedzić resztę pod tym względem. And of course we follow EU regulations, otherwise we couldn't sell. All the pigments are gamma ray sterilized. Już działamy oczywiście zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej. Wszystkie pigmenty przechodzą proces sterylizacji promieniami gamma. I think it's important for artists to realize that once they open the bottle, though, it's no longer sterile. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że po otwarciu butelki już tusz nie jest sterylny. We always have a problem with the caps. Na tym filmie możecie zobaczyć, jak należy otwierać i zamykać butelki. U nas też dużo dziewczyn ma problem. That's when my hair wasn't so gray. So Dagmara had asked me to talk about correctors and toners just a little bit. So we have two sets. We have correctors and toners. Teraz porozmawiamy sobie o korektorach oraz tonerach. Mamy dwa sety. And the difference is that the correctors have titanium in them. Różnica polega na tym, że korektory mają w składzie tytan. And the toners have no titanium. Natomiast tonery nie posiadają. So what we found was that when we're working on specifically older clients, Pracujemy ze starszymi osobami, that don't want to have a removal if their color is bad or their brow is too saturated. Które brwi są mocno nasycone, nie chcą usuwać. Then we tend to use the corrector that has the titanium. It gives more coverage and will neutralize, it'll be a stronger neutralization. I wtedy używamy korektoru, mają mocniejsze pokrycie. And if it's a lighter correction, the toner is fine without the titanium. Czyli do łagodniejszych korekcji tonery są wystarczające. So here's what you guys were talking about. So I took this actually from the Tina Davies site. She did a great job doing these. But this is bronzer, the color bronzer. So here's what it looked like with the red 210 and then without the red 210. Tutaj możemy zobaczyć, jak kolor bronzer wygląda z pigmentami starej formulacji, czyli z wycofanym 210 oraz obecnie 254. So you can see that the mask tone, the tips at the top where the mask tone is, the one with the red 210 just looks a little bit more dirty. Czyli u góry na samym czubku ten kolor bazowy w 210 wygląda na odrobinę brudniejszy. So we're going to see slight differences when we take out the red 210 in some of our colors. W niektórych kolorach będzie można zauważyć niewielką różnicę po zmianie
sometimes it's going to be a big difference. Czasami będzie to duża różnica. And then other times, you know, we may not see such a big difference. So here's the fudge. The old fudge is the first one. I'm sorry, the new one. The old fudge in the middle, look how dark and dirty it is, right? We took out the red 210, so it lightened it up a little. But again, look at the mass tone. It's still darker in the mass, you know, it's still dark in the mass tone. And so since it wasn't so dark as the old fudge, we had to make a new dark fudge. No, czyli w kolorze fudge zmiana rozjaśniła nieco ten pigment, no i musieliśmy stworzyć nowy dark fudge. So, you know, unfortunately, there's going to be a new learning curve with using some of these that have the red 210 taken out. Trzeba będzie brać poprawkę i jakby nauczyć się troszkę tych kolorów na nowo. But sometimes, you know, the differences are going to be slight and you're going to just be able to use it the same way. Czasami te różnice będą niezauważalne przy pracy. So if you look at mallard, I mean, it's not, nobody is going to see the difference when they're tattooing that. Na przykładzie malarda, no to tutaj nikt nie wykryje tej różnicy podczas tatuowania. So I wanted to talk about, that's the end for the color, but I wanted to talk about the BAA. We are part of now something called the Body Art Alliance, and it is a group of the leading companies in the industry, and we've come together under one umbrella. And it gives us a much bigger opportunity to make a bigger presence in the industry. Od niedawna jesteśmy jednym z członków organizacji Body Art Alliance, która zrzesza największe branże oraz firmy, które zajmują się produkcją oraz sprzedażą sprzętu do tatuażu, tuszy i to pozwala nam na większe możliwości. And I just want to go back to that picture that I had before. Sorry, it wasn't in the correct order. Of all the boys. So these are the founders of the companies that came together. So this, of course, my brother, world famous, and then we have FK Irons and Microbeau next to him. And then Painful Pleasures is a big supply company next to him. And then Neo Metal is a jewelry making company next to him. So these boys have come together and they've created a very large and powerful company. Razem te największe firmy stworzyły bardzo potężną organizację. World Famous, FK Irons, Painful Pleasures, and Neotat. So the alliance was formed to better serve the community. We're going to be able to do more education, more research and development, and have better customer service. Ta organizacja powstała po to, żeby bardziej rozwijać społeczność artystów, lepiej ich edukować, wdrażać nowe innowacje i rozwijać cały czas ten rynek. And the boys again. So we're going to have some big changes coming in the next couple of months. We're doing a whole new relaunch for Perma Blend, and we have a whole bunch of new products coming out. And it's going to be a very, very big year for Perma Blend. Ten rok dla Perma Blend jest bardzo ważny. W przeciągu kilku miesięcy wdrożymy wiele nowości, które będziecie mogli wkrótce zobaczyć. And that's what I have for you guys. So now if you want to ask me some questions, that would be great. Jest okay. Dobrze. Nadesłaliście kilka pytań, zatem zaczniemy może, jak tworzone są pigmenty, to już wiemy, ale czy możesz nam wytłumaczyć, co daje baza żółta, czerwona, zielona i dlaczego w zasadzie stosuje się tytan i węgiel? Co to daje w pigmencie? So can you explain us what differences can yellow, red or green base make to final color? Okay, as a base
is the base color you're talking about? Yes. So if it depends. Okay, so I showed you some of the reds, right? Yes. So there are cool reds and there are warm reds. Tak, są ciepłe czerwienie oraz chłodne. And there are cool yellows and warm yellows. No, tak samo z żółtymi. And so depending on the quantity of the cool color or the warm color is going to change the W base. zależności od ilości chłodnego lub ciepłego zmieni to również bazę. So there are some colors, and we're going to do a whole recategorizing of our Perma Blend colors into warm, neutrals, and cools. Czyli będziemy na nowo dzielić nasze kolory na ciepłe oraz neutralne. And what you'll be able to see is, as I showed you the numbers, the CI numbers, I don't know if you can see me, the drawdowns and the CI numbers, you'll be able to see the CI numbers in the color, and you'll be able to know if it's a warm, a cool, or a neutral by the numbers. Czyli każdy kolor będzie podpisany numerem identyfikacyjnym, po którym będzie można rozróżnić, czy jest to kolor ciepły, czy zimny. Może powiększymy okno, bo nie wiem, czy w tej chwili nagrywa. Dziewczyny też nas będą tak widzieć. No. So if you're looking for a lip color that's more on the warm side, you want to make sure that the pigments in there are warmer, right? But you'll be able to read from Perma Blend, this is a warm-based color. And then if you wanted to do your own research, you can look at the CI numbers and say, oh, yes, they used the warm red. Okay. By the CI number, yes? Right. To może zapytajmy się, dlaczego, co daje tlenek tytanu i karbon w pigmencie? So why do you use titanium and carbon? And what it gives to colors? So titanium and carbon are used because they're the best to use to create colors. No, te składniki są po prostu najlepsze do tworzenia różnych kolorów. So the carbon gives it a stability. Karbon jest czymś, co stabilizuje kolor. And the titanium, we need to use the titanium. I can't make a light color, right, without the use of titanium. It just, I'm looking here. I'm just going to look at a lip color. So if I wanted to make this color lighter, wildflower lighter, I have to add titanium. Okay. Czy aby rozjaśnić kolor, no, należy dodać tego tytanu. A zapytaj się, czy powoduje on lepsze krycie, tytan? So does it provide better coverage? It does provide better coverage, and it also, because it reflects the light, Yes, it helps. Because it reflects the light, it's not going to break down as quickly. I tak bardziej odbija światło i spowoduje większe pokrycie. Czyli już możecie jakby wziąć pod uwagę to, że właśnie używając Perma Blendu jest on odporny na odbarwienie pod wpływem światła i właśnie to powoduje, to jest właśnie dzięki tytanowi. Dziewczyny, zapraszam Was do drugiej części webinaru. Ta pierwsza część, jak widzicie, była bardzo trudna i na pewno uzyskałyście odpowiedzi na trudne pytania a propos chemii, jak są tworzone pigmenty, cała ideologia i motywy tworzenia firmy Perma Blend. Przejdziemy teraz do pytań, które zadałyście. Niektóre z tych pytań są wymyślone przez nas. Zaczynamy? Z powrotem, OK. Anne, jak stosować Perma Blend ze znieczuleniem? Czy ono ma wpływ na to, że bezpośrednio po zabiegu pigment wydaje się na przykład nieco cieplejszy? So how to use Perma Blend with anesthetics, and is it related to the fact that the colors may appear slightly too warm right after pigmentation? So as far as anesthetic, it would be the same as with any other line. The ingredients don't affect the anesthetic in any way. Tak, so składniki nie wpływają w żaden sposób na znieczulenie. And the, what was the second part? I'm sorry. So is it related to the fact that the colors may appear too warm?
So the color, you know, when you're tattooing with Perma Blend, you have to remember you're using a very highly pigmented line. Czyli ta linia jest bardzo mocno napigmentowana. And because there's so much pigment, a lot of times it will appear more red when you're tattooing, but it's just that there's so much pigment there, and then maybe mixes with the fluids or the blood that you might be pulling up, but it never heals too red. Tak, czyli tuż po zabiegu ten kolor może być bardziej zaczerwieniony, natomiast już po wygojeniu, no to będzie już tutaj takie jak zamierzone. I never had anybody come back and say, when I was tattooing, it looked very red and they healed red. Nobody's ever said that. Czyli nigdy nie było takiego przypadku, żeby ten za mocny kolor pozostał po wygojeniu. Zwłaszcza te częste takie kolory, które widzicie bezpośrednio po zabiegu, że na przykład brwi są za bardzo nasycone, ale w kolorze powiedzmy żółtym, czy nawet do czerwonego, wynika z tego, że to są bardzo dobrze napigmentowane roztwory, w związku z czym w połączeniu z reakcją skórną, zaczerwienieniami podbijają się niektóre kolory, także po wygojeniu one nigdy nie zostaną takie zbyt ciepłe, raczej neutralizują się i wyglądają ładniej naturalnie. Kolejne pytanie, jak najlepiej usunąć Perma Blend? Laserem czy removerem? Jak generalnie pod wpływem jednego czy drugiego czynnika, jak usuwają się? Okay, so next question. Is it better to remove Perma Blend with laser or remover? And how difficult is it to remove? So it's so funny because somebody just emailed me a question while we were on break. Somebody emailed me a question with that. So I did tattoo removal for many years, laser tattoo removal. And when you're doing laser tattoo removal, the colors are going to come apart depending on what the laser setting is, right? So some settings go for some colors. And so if you remove a tattoo, when we were removing tattoos, the darker colors on the first session would always come. So you'd be left with the lighter colors, maybe an orange, maybe a yellow, and then you have to readjust the settings. So people are afraid that when they're removing on the face, that they're going to be left with these colors. I have not done laser tattoo removal on a brow, so I cannot speak to it from experience on the face, but I can only speak to it from experience on the body. Czyli podczas laserowego usuwania tatuażu te kolory rozpadają się i czasami mogą pozostać pewne jakieś odcienie tych kolorów. Natomiast ja sama mam doświadczenie raczej z usuwaniem tatuażu na skórze, a nie na twarzy. And so when we would do tattoo removal on the body and they would come back at their second session, different colors are now showing. Czyli podczas drugiej sesji w wypadku tatuaży, no to mogą pojawić się te odcienie. And so I would change the setting on the laser and I would apply it for those colors. Czyli wtedy należy zmienić ustawienie lasera, żeby pozbyć się tych kolorów. And so if you have a laser tech who is experienced, czyli jeżeli pracuje ktoś u was doświadczony, I don't see any reason why she wouldn't be able to remove the brow color. Nie powinno być problemu z usunięciem permanentu. But I always tell people if they're nervous to look at a saline removal. Jeżeli ktoś się obawia, to może zacząć od removera. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, dlatego że usuwałam Perma Blend i nie miałam z tym żadnego problemu wbrew różnym opiniom. Jeżeli się boicie, zawsze możecie zrobić małą próbę na krawędzi i zobaczyć, jak reaguje skóra i dopiero potem przystąpić do zabiegu po jakimś czasie ewentualnie. Natomiast ja kompletnie nie mam z tym problemu.
Okej, następne pytanie. Czym różnią się pigmenty Perma Blend od World Famous? Niektórzy uważają, że pigmenty Perma Blend są pigmentami tatuatorskimi. Przynajmniej z takimi opiniami też się spotkaliśmy. The difference between Perma Blend and World Famous? Yeah, so Sometimes they ask. okay, so what makes Perma Blend different from world famous inks? Yes. So when you're getting a body tattoo, even though Perma Blend is a very highly pigmented brand, Jeżeli Tak, to ty. się tatuujemy, no to tutaj pigmenty Permablendu są bardzo mocno napigmentowane. it's still less pigmented than body tattoo. Ale i tak cały czas dużo mniej niż tusze do tatuażu na ciele. So we create it to be less strong than body tattoo. Czyli stworzyliśmy je tak, żeby były nie tak mocne jak tusze do tatuażu. So that we have a fade factor. Tak, żeby te kolory lekko oblaknęły. Right, so you don't want to have a brow tattoo that lasts somebody for their whole life, like a body tattoo does. Czyli tutaj nie chcemy, żeby ten kolor trwał wiecznie, tak jak w wypadku tatuażu na ciele. And then depending on the colors, right? The colors for brows we have a lot of brown colors. We don't have that many brown colors in World Famous. Czyli w linii Permablend jest bardzo dużo odcieni brązu do brwi, natomiast w linii World Famous nie masz dużo odcieni brązu. And the ingredients are different. Oraz składniki są troszkę inne. And so the pigment load, the ingredients, and then for liner, we want to make sure that the colors are pH balanced around the eye. Czyli do linerów zwracamy uwagę na to, żeby zostało odpowiednie pH zachowane w okolicach oczu. And then that's really it. I mean, they're both inks, right? They come from pigment, and both use high quality. But there's a difference between what we're going to tattoo on the face and what we're going to tattoo on the body. Czyli po prostu istnieją jakby obok siebie. Jedno jest dedykowane do makijażu permanentnego, a drugie do tatuażu. Ale zapytaj się, czytałam kiedyś, że w pigmentach do makijażu permanentnego daje się mniej tlenku tytanu. Czy to prawda? W okolicy twarzy. So in case of Perma Blend, do you use less titanium than in World Famous? It depends on the color. If we're looking at a very light lip color, that's going to have more titanium than a very dark lip color. It just depends on the color. And that years ago, titanium used to be bad. Yes. Czyli zależy od koloru. No, dawniej tytan był uważany za coś złego. And the reason that people are afraid of titanium Powodem tego, że ludzie boją się tego związku, is because the formulations years ago were not balanced. Formulacje z poprzednich lat nie były zbalansowane odpowiednio. Right. So now we have colors that have a high light fastness, like 8. Czyli teraz mamy kolory o bardzo dużej oporności na światło. As titanium has light fastness of 8. Tytan również taką samą wartość. And so they work well together. And so when they fade, they're fading the same. It's not that all the other colors fade, but not titanium is still here. They're lighter, yes? Right. It just all gets lighter together. Right? I razem jaśnieją, a nie jest tak, że tytan pozostaje ciemniejszy. Okej. Niektórzy mówią, że pigmenty Perma Blend nie są dla osób początkujących. Ja się z tym akurat nie zgodzę, ale część z tych ludzi uważa, że one są zbyt mocno nasycone, zwłaszcza na start. Okay, so some people consider Perma Blend inks to be inappropriate to be used by beginners since they are highly saturated. Can you agree with that? I think if you are well trained,
with a good foundation and you understand color and color theory and skin undertone, then I think you can use the line successfully. Czyli jeżeli ma się odpowiedni warsztat, rozumie się teorię kolorów, różne odcienie skóry, wtedy można bez problemu pracować na tych pigmentach. Zwłaszcza, że dziewczyny pracujecie nimi warstwowo, więc tutaj pracujecie technicznie. Możecie najzwyklejszym pigmentem zrobić tatuaż i tutaj w ogóle nie ma to związku. Wbrew pozorom przyspieszają pracę. But we are coming out with a line that will be more appropriate for beginners. Planujemy wypuścić nową linię, która będzie skierowana stricte do osób początkujących. A to skoro jesteśmy przy nowościach, to może zdradzisz nam, co jeszcze nas czeka w tym roku z nowości. So, and if we discuss new plans, so can you tell us about your upcoming plans for the future? You want some secrets, you mean? Yes. Yes. Okay. No. Yeah, so a few secrets. Let's see. We have Brow Daddy coming out with a new set. Będziemy mieć nowy set, Brow Brow Daddy. Daddy. And then we have a new area. I can't tell you with who the collaboration is with, but it's a new areola set that will be specific to this person's training. Czyli będzie nowy set do pigmentacji medycznej. Tak, ale jeszcze nie zdradzimy z kim. And then she has with that set another surprise set that we're doing that I think permanent makeup artists that do areola restoration will really, really, really be excited about. Czyli będzie również jeden set niespodzianka z tą samą osobą. Yeah, and then we have a lot of things lined up for this year. Perma Blend is going to have a very, very big year this year. With new product and new stuff. And my goal is to get it out to the distributors before everybody else. So I know that's been a request to the distributors. So I'll get it to you first, I promise. Należy oczekiwać wielu nowości w tym roku. Czyli my będziemy jednymi z pierwszych osób, które będą wiedziały, co będzie nowego na rynku. Jeszcze a propos medycznej pigmentacji, to może zapytamy czy różni się czymś linia medyczna od podstawowej linii do pigmentacji? Coś różni się w składzie, czy jak zostały przygotowane te pigmenty? Okay, so are there any differences in inks for like medical purposes than like from standard line? I don't understand the question. I'm sorry. W składzie. Czy coś się różni w składzie? Like you said about areola pigmentation. Right. So are those inks somehow different from standard line? Poza kolorem oczywiście. Apart from colors, so are the ingredients the same or? So the ingredients in World Famous and the ingredients in Perma Blend are a little bit different, but the areola line with the different ingredients for Perma Blend is more pigmented. Czyli do pigmentacji jest bardziej has the Perma Blend ingredients. Ma to dokładnie te same składniki, tylko więcej pigmentów. A czy zalecasz mieszanie kolorów? Do you recommend mixing colors? So Perma Blend colors can be mixed, but I don't usually recommend more than 2 colors at a time. If you can't get the combination you like by mixing 2 colors, you should pick another color. Czyli możemy oczywiście mieszać kolory, ale zalecone jest maksymalnie mieszanie 2 kolorów. No jeżeli po mieszaniu tych 2 nie uzyskujemy takiego koloru, jakiego chcielibyśmy uzyskać, no to wtedy trzeba użyć zupełnie innego koloru. Let's say that we have a color that you're trying to get and you add say a lip color, you want to lighten a lip color and you use 2 colors and then you want to lighten it with the 3rd color.
Czyli chcemy stworzyć kolor do brwi, mieszamy 2, no i dodajemy trzeciego, żeby rozjaśnić. So then you're putting in a very light color with a lot of titanium. Dodajemy jaśniejszego koloru z dużą zawartością tytanu. And then you're mixing up the formulation. No i wtedy no, zmieniamy jakby formulację, strukturę. Right. So, you know, we want to stay as simple as possible to get the outcome that we want to have. If we mix too much, you don't know what you're going to get. Czyli dla rezultatów takich, no, których chcemy uzyskać, lepiej jednak pozostać przy używaniu pigmentów pojedynczo, a w wypadku mieszania, no to tak jak wcześniej powiedziałam, 2 kolory na raz. Poza tym Perma Blend posiada tak szeroką gamę kolorystyczną, że naprawdę mieszanie jest zbędne, ale tak jak wspomniała Anne, maksymalnie to są 2 kolory, żeby nie zrobić zbyt dużej mieszaniny i nie wiadomo, który kolor zdeterminuje odcień. Także jak już, to mieszajcie 2, ewentualnie pracujcie na pojedynczych pigmentach. Może jeszcze pytanie, często dziewczyny pytają, jak stosować zagęstnik i rozcieńczalnik, w jakich proporcjach? Okay, so how to use fixed solution and diluent? Okay, and the dilution. So really we started with just a thin solution, just to give the artist the opportunity to dilute the color if they weren't used to using such a pigmented line. Czyli najpierw zaczęliśmy od rozcieńczalnika, żeby umożliwić artystom delikatne rozjaśnienie kolorów, kiedy nie chcieli pracować na tak bardzo napigmentowanych. And then we had a lot of microbladers that were starting to use the line, and they were not used to using such a fluid pigment. Czyli osoby, które pracowały techniką microblending, nie były przystosowane do pracy z taką konsystencją. And so we did the thick one to give it a little tiny bit of body to help them make that transition. Czyli dla ułatwienia pracy z tą techniką stworzyliśmy zagęszczacz. Jakie może zapytam się proporcje w takim razie? And what are the proportions you can recommend? So it depends on what you're doing, right? It just depends on the procedure. So I always tell artists, especially when they're new to the line, you want to play with the colors. Yes. Czyli zależy od zabiegu, ale należy się pobawić tymi kolorami. Right, so do your drawdowns, put in shading solution at 50%, at 20%, and look at the color. Look what happens to the color. Czyli należy próbować różnych proporcji i patrzeć, jak ten kolor się zachowuje, jak się zmienia. It's the only way for them to learn the line. To jedyny sposób na nauczenie się. Ja też zachęcam dziewczyny, zachęcam Was do tego, żebyście się naprawdę zapoznały z każdą marką, bo tu nie chodzi tylko o Perma Blend. Często idziecie na gotowca, na uproszczenie, natomiast nie ma nic łatwiejszego niż wziąć kartkę, porozcieńczać, pobawić się, pomieszać kolory. Tak właśnie tworzą się najfajniejsze mieszanki i tak możecie zobaczyć, stworzyć coś kreatywnego dla siebie i pod siebie i dowiedzieć się coś o pigmencie. Tego nie będziemy tłumaczyć. Okej. Myślę, że możemy dokończyć. Chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za poświęcony czas, za trudny temat. So Anne, we would like to thank you very much for your time. It was very educational. I think we learned a lot from you. Thank you very much. Thank you so much. I'm glad. I hope that it was what you guys were looking for information. Absolutely. And if you get any other questions that you don't know, just email me and I can help you to answer them. And we can do more stuff like this on specific topics anytime. Super. Sure. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye, guys. Bye. Okej, możemy wyłączyć, okej.